przed nami słynny napis Simut. Spoglądali na niego twórcy licznych filmów i seriali. Oglądałaś? Oglądałam, ale to było prawie 15 lat temu. To właśnie wtedy ogłoszono zamknięcie głównego studia STV, które dawało pracę tak wielu mieszkańcom tego miasta. A co się z nimi stało, zapytacie? Strajk scenarzystów, aktorów, pożary lasów, a może wjazd wojska pod dowództwem generała Kamasza, próbującego sforsować miasto za wszelką cenę? Nic z tych rzeczy. The Sims 3, a potem było wielkie nic. Ale nie o tym dzisiaj, bo zbliżamy się właśnie do dawnej siedziby STV, które przez wiele lat robiło tu za lokalne straszydło. Jednak coś zaczęło się dziać i chyba wszyscy jesteśmy trochę podekscytowani. Ale o tym opowie wam nasza reporterka Filharmonia Klan. Simut, stolica filmu. Miejsce narodzin gwiazd i wielkich kontraktów, a na ich czele informacja. Wiedza o świecie przekazywana z ust doświadczonych dziennikarzy. To właśnie tutaj dowiadywaliśmy się o tym, co Karen Bing zjadła na śniadanie, jaki jest przepis na sernik i dlaczego wpływa na narodziny bliźniąt, czy mleko krowokwiatu jest wegańskie i czy Mario rzeczywiście był matką Jezusa. Odpowiedzi na te pytania znał ten budynek, STV, jeszcze do niedawna zaniedbany i pusty, dziś ogrodzony płotem, za którym ktoś ewidentnie włączył tryb budowy. Co kryje się za tą żelazną ścianą? Nadzieja? Czy jedynie testosteronowy koktajl? Zapytałam o to lokalnych mieszkańców. To miejsce. Wskazuję palcem, bo ja jestem nauczyciel z zawodu i robię to bezwarunkowo. To miejsce, to ruina. Proszę pani. I jeden wielki wstyd, bo i wilgoć, i zaniedbane takie. Nikt tego nie ruszał od lat. A w środku tylko bezdomni. Cały czas tłukło, ale to tak tłukło, całe noce, całe dnie tłukło. Taki... I tak bez przerwy. Wie, Boże, ani spać, ani się położyć. Co tu zrobić? Niektórych robotników znam osobiście, coś tam mi szepczą na uszko. Co pani słyszała? Co powstanie na miejscu starego STV? Proszę pani, studio tu budują. Jakie studio? Tatuażu? Nie tatuażu, filmowe. Daję. Co pani daje? Tutaj? W sensie, że ciało? Daję słowo. Wszystko wskazuje na to, że stary budynek STV dostanie drugie życie. Co jednak doprowadziło go do takiego stanu i dlaczego zapomniał o nim cały świat? Aby się tego dowiedzieć, musimy cofnąć się o 20 lat, kiedy to wszystko się zaczęło. O! Cofamy się w czasie dosłownie, bo środek transportu służy za lokalną atrakcją turystyczną. To właśnie w ten sposób miasto zdołało utrzymać się przy życiu i zyskać sporo dotacji na rzecz ochrony kultury. Skasuje mi pani bilet? Najpiękniej dziękuję. Truskawkę świeżo nazbierałam. Następny przystanek. Teatr imienia admirała Landgaba w Miłowie. W Simut. Miejsce ostatniej simowej już nie Fokus Gali 2010. Niestety w wyniku zbyt małej liczby kontrowersji stało się niewystarczająco dziwne dla Dziwnowa, ale też niewystarczająco przyjazne dla Miłowa i wylądowało gdzieś po środku. Proszę przygotować bilety do kontroli. Proszę pana, ja mam bilet. To mój bilet. Serce Simut. Miejsce powstania tak wielu produkcji, które mieliśmy okazję oglądać na ekranach swoich odbiorników. W tym miejscu nakręcono serial, w którym reporterka, trochę zakręcona, poznaje nowego współpracownika i przez cały czas uważa go za geja.
Oczywiście gej to najlepszy przyjaciel kobiety, dlatego na końcu postanawiają zostać parą. Niestety nie pamiętam tytułu. Tuż obok plan serialu, w którym bohaterowie nie potrafią porozumiewać się poprawną polszczyzną, co jeszcze pogarsza fakt, że przez cały czas rozmawiają za pomocą napisów. Niestety tu też nie pamiętam tytułu. Z kolei tutaj serial o grupie X-Menów, którzy z jakiegoś powodu postanowili przejąć posiadłość rodziny Przyjemniak. Co zrobili z ich ciałami? Czy porzucili je w innym wymiarze? I czy był to ten sam wymiar, z którego dostaliśmy kulę Nowy Tysenso? Złote czasy STV. Kto wie? Może uda mi się spotkać kogoś z obsady albo twórców samego serialu. Może udzielą mi odpowiedzi na nurtujące nas pytania. Proszę pani, najpierw trzeba kupić bilet. Jestem dziennikarką. Robię reportaż. A ja jestem baletnicą i robię balejarz. Bilet. Przecież panią widzę. Serce serialu to jego plan filmowy. Plan na to, jak zagospodarować zasobem ludzkim i przerwami w pracy, gdzie wertując ubrudzone karty scenariusza nie wiadomo było, czy jest to sztuczna krew, czy może raczej ketchup. W tym domu narodziło się wiele tajemnic, które nurtowały moją dziecięcą główkę i których nie zrozumiałam do dziś, ponieważ serial doczekał się aż 3 sezonów. Dzień dobry. Mogę pani jakoś pomóc? Coś popowiadać? Znam sporo tajemnic z planu. Dziękuję. Rozmowy z przypadkowymi obywatelami były na początku tego dokumentu. W razie czego proszę pytać. Chętnie pomogę. Z powodu nachalnych turystów postanowiliśmy zmienić lokację nagrywania tego odcinka. Tajemnice w serialu, tajemnice w Seamood. Jego twórca, Ray, niewątpliwie wiedział, że coś jest na rzeczy, przewidując rychły upadek studia. Liczne teorie mówią, że za całą historią kryła się przepowiednia oraz mroczna wizja przyszłości. Ray niewątpliwie był świadomy swojego odkrycia, bo już kilka lat później postanowił zmienić tożsamość i od tego momentu występować jako Lana Del Rey. W końcu jednym z symbolów gry była lama. Nieodzownym elementem twórcy był element tworzenia, przebłysk geniuszu oraz umiejętność zapanowania nad chaosem. Dało nam to wiele wybitnych scen oraz cytatów, które wszyscy pamiętamy do dziś. Ty szmato, wypluj to. Wąchaj smalec przy chlaście. Mam cię w dupie, stary trupie, lepiej podrap mnie po dupie. Ej, słuchaj, widziałaś jego ciało, ale jest gruby. Ale normalnie nie mogłam, a taki jak plasnął do tej wody, to pół wody wyleciało. Przenieśmy się jednak tam, gdzie to wszystko się zaczęło. Watykan. Kaplica sekstyjska. Miejsce, w którym Bóg stworzył swoje największe dzieło – człowieka. Wbrew nazwie kaplicy, okazało się, że wcale nie potrzebował do tego seksu. Wystarczyło jedno kliknięcie palcem i bum, powstała istota doskonała. Adam lub potocznie wszystkim znany Will Wright. Obraz doskonałości, który już kilka lat później wpadł na pomysł, by podążyć drogą Stwórcy i dać nam grę, w której sami mogliśmy pobawić się w Boga. Nawiasem mówiąc, Will wpadł na ten pomysł tuż po tym, jak spaliło mu się mieszkanie, ale jest to anegdota porównywalna do tej, w której Aragorn złamał sobie palec, gdy kopnął w hełm, powtarzana przez każdego fana, każdemu i przy każdej okazji, zwyczajnie nieinteresujące dla normalnego człowieka. I tak słowo stało się ciałem i zamieszkało w Miłowie. Twórcy dostali możliwość wykreowania postaci o dowolnym usposobieniu i wyglądzie.
Zwykle wybierano pierwszą lub drugą z podstawowych twarzy, gdyż tylko takie chciał oglądać przeciętny widz. Zaczęła się kariera wielu twórców, którzy rozkochali się w tej grze. Każdy z nich tworzył rzeczy z czystej pasji, spinając się po szczeblach kariery, tak jak ja teraz. Albo Ray w teledysku Last for Life, Keeps Us Alive, Keeps Us Alive. Nikt nie miał pojęcia, że za kilka lat będzie coś takiego jak monetyzacja czy Content ID. O szczegóły zapytałam eksperta w historii simowych filmów, profesora Andrzeja Farciarza. Dzień dobry. Kim jesteś? Profesor Andrzej Farciarz, wykładam historię na Uniwersytecie Simowym, również historię filmu zwanej jako Machinima. Nima? To znaczy, że tak naprawdę te filmy nie istniały. To termin składający się z dwóch wyrazów. Machine, czyli maszyna, oraz cinema, czyli kino. Odnosi się do filmów stworzonych za pomocą silnika gry. A jeśli ktoś nie miał komputera? Obawiam się, że nie mógł stworzyć takiego serialu i pokazać na forum Simowego Centrum. Użyłeś terminu Simowe Centrum. Wydaje mi się, że to błędne określenie, bo w swoich notatkach mam napisane Centrum Simów. To w zasadzie było to samo. Simowe Centrum było w logo strony trochę wcześniej, natomiast później nastąpiła zmiana szaty graficznej i pojawiła się nazwa Centrum Simów. Można tę nazwę stosować zamiennie. Zastanawia mnie jedna rzecz. Simowe. Czy to oznacza, że zaglądały tam postacie z gry takie jak Mortimer Ćwir czy Don Lotario? Czy Simowie mieli dostęp do internetu? Nie, to była strona dla fanów, prawdziwych ludzi. Dlaczego nie nazwano tej strony Ludzkie Centrum? Myślę, że aby dać do zrozumienia, że to strona poświęcona fanom gry The Sims 2. Więc twórcy filmów byli prawdziwymi ludźmi. Tak, to były głównie dzieciaki w wieku szkolnym. Chcesz mi powiedzieć, że wszystkie filmy i seriale, które powstały w Simwood, były zrobione przez dzieci? Poniekąd. Każdy z nich chciał wyrazić swoją pasję, a gra była idealnym i łatwym narzędziem. Powinnyś się uczyć chodzić, mówić, korzystać z toalety. Dlaczego zmuszano ich do tworzenia filmów? Nie lepiej było im składać iPhony? The Sims 2 powstało w 2004 roku. Pierwszy iPhone wyprodukowano jakoś w 2007. Nie było jeszcze czego składać. Nic więc dziwnego, że tak dobrze znane wszystkim studio STV upadło, skoro tworzone było przez osoby unikające odrabiania prac domowych i nauki tabliczki mnożenia. Rozlokowanie kompetencji stanowiło istotną rolę zbudowania konceptu, jakim było studio filmowe, a walka z trądzikiem w pewnym momencie stała się ważniejsza niż regularne wypuszczanie filmów. Nie mówiąc o słabnocnym zainteresowaniu tego typu treściami, a przy obecnym attention spanie współczesnej młodzieży zakładam, że ten film został skipnięty, zanim zdążyłam powiedzieć Simwood. Dokąd oni jadą? Gdzie zabierają to logo? Na śmietnik.
światła. Kamera. Akcja.